Witam w kolejnym odcinku Szkoły Partyzantów. W tym odcinku chciałbym Wam przedstawić czapkę Bunny w kolorze Flecktarn, wykonaną przez firmę Tag Gear. Czapka Bunny, czyli tak zwany Bunny Hat. Może najpierw powiem, że jest to standardowe wyposażenie FIA, czyli w naszym regulaminie mundurowym powiedziane jest wyraźnie, że każdy rekrut musi mieć czapkę Bunny Hat we Flecktarnie. Nie jest oczywiście powiedziane jakiej firmy i broń Boże nie każemy kupować tej czapki. A dlaczego? Ponieważ jest to czapka droga. A nasz regulamin mundurowy jest tak skonstruowany, żeby unikać rzeczy niepotrzebnie drogich. Ale ten element, właśnie ta czapka Tag Geara, jest generalnie takim małym wyjątkiem, na który sobie pozwalamy. A to dlatego, że ta czapka jest po prostu cholernie dobra. Firma, która ją wykonała, niemiecka firma Tag Gear, została założona w 2003 roku jako firma specjalizująca się w wysokiej klasy ubraniach, przede wszystkim skierowanych na rynek wojska niemieckiego i może szczycić się stałymi zamówieniami jednostek specjalnych. Bodajże w tym roku sprzedali 20-tysięczną sztukę kurtki polowej na potrzeby wojsk niemieckich, ale oprócz tego oczywiście oferują produkty wysokiej klasy w każdym innym, prawie w każdym innym dostępnym kamuflażu. Także tak jak mówiłem, jest to mały luksusik, na który sobie pozwalamy. Jest na rynku bardzo dużo innych Bunny Hatów we Flecktarnie, które można sobie kupić, ale według mnie żaden z nich nie umywa się do tego. Trochę o samej czapce. Niby dużo powiedzieć tutaj się nie da. No, jest wykonana z ripstopu, mieszanki nylonu i bawełny. Tutaj gdzieś na środku mamy napisane, przepraszam, poliester i bawełna 50×50. Dostępny jest ten model w 4 rozmiarach. Bodajże najmniejszy będzie pasował na głowę o obwodzie 55, największy 62. Generalnie jest to bardzo solidnie wykonany produkt. Wszystkie nici, które są tutaj użyte, taśma, którą jest obszyta, rzepy, które są tutaj ponaszywane, to jest wszystko najwyższej jakości podwykonawcy, którzy dostarczyli te materiały. Tutaj w środku, od spodu mamy z prawdziwej skóry taki stoperek. Proszę zobaczcie. Którym sobie można regulować długość sznurka. To, że mówię, że produkt jest niesamowity, to nie znaczy, że się nie psuje. Niestety czapka jest wystawiona najczęściej na bardzo dużo kontaktu z gałęziami, liśćmi i innymi przygodami, więc tutaj mi się troszeczkę coś spróbowało, muszę szyć. Tutaj też jest coś nadgryzione. Jedyne inne, coś mi się zepsuło, to tutaj ten wentylatorek powietrza, który jest normalnie zabezpieczony przed insektami i innymi badziewiami, się odpruł, ale już sobie w polskim sklepie specjalistycznym zajmującym się taką pasmaterią już sobie kupiłem to, także jest w drodze i się wymieni. Tak, aha, tutaj mam na tej czapce zainstalowany sznurek, który normalnie mógłby być jakimś parakordem. Jest to jakiś zwykły, tani sznurek. Ja wychodzę z założenia, że na milsimach i wszelkiego rodzaju wypadach survivalowych sznurka nigdy nie za wiele.
A to jest takie dosyć dobre miejsce, żeby go schować, no bo gdzie można sznurek nosić? Można na pasie nosić dodatkowy sznurek. Także ja tutaj mam taki związany, no to będzie może z 15 metrów takiego sznureczka zaplecionego w taki warkoczyk. O. Ja go sobie tutaj jakoś mocuję. Teraz go tak na potrzeby tej prezentacji zawiązałem luźno, ale normalnie tego sobie przekładam tutaj między te szlufki, jakoś wiążę. On jest normalnie inaczej zakończony, ale ostatnio coś musiałem chyba kawałek płachty biwakowej rozbić jako zadaszenie i akurat uciąłem, więc nie miałem czasu go tutaj inaczej zapleść. Także mogę spokojnie tutaj sobie zmieścić kawałek zapasowego sznurka. Tutaj mam jakiegoś rzepa, którego używam na potrzeby doczepiania czegokolwiek. Czy jeżeli tutaj montuję jakiś dodatkowy kamuflaż, czy cokolwiek, to tutaj mam taki kawałek rzepa, który sobie po prostu tutaj mieszka. On nie przeszkadza w niczym. Ale tak naprawdę do standardowego maskowania, które używam i mam już wcześniej przygotowane, nie jest to po prostu jakiś tam rodzaj rośliny pobranej tymczasowo, tylko jakiś tam stały element kamuflażu, to używam zabrane z pudełek od zabawek dla dzieci, takie druciki w izolacji przezroczystej, które się świetnie gną i świetnie zawijają i bardzo szybko można coś przygotować, więc sobie tutaj mam takie 4 druciki i nimi sobie doczepiam to, co potrzeba do czapki. To jest jakby goła czapka. Od frontu ma tutaj rzepy, można tutaj przyczepić name taga, można tutaj przyczepić jakieś insygnia jednostki albo grupę krwi, co kto woli. Taki sam rzep znajduje się tutaj, tylko że tutaj ta szlufka jest taka cieńsza. Tu są 2 rzepy na tak zwane kocie oczy, które są w komplecie z tą czapką. Ja ich teraz nie mam, nie zabrałem ich po prostu ze sobą, ale no to są takie 2 elementy fosforyzującego plastiku z rzepem, który się tutaj przyczepia i w momencie, kiedy kolumna maszeruje w nocy, to osoba przed świeci tej za, żeby się nie zgubiła. Można przyczepiać jedno, drugie, można je przyczepiać w takim kształcie rąbu, żeby się rozpoznawać. Można je oczywiście zdejmować i chować do kieszeni, żeby nie świeciły w momencie, kiedy trzeba wykonywać odwrót. No bo wtedy jest się łatwym dosyć celem. Czapka jest generalnie wykonana cała z takiego samego materiału. Jak już mówiłem, to jest ten poliester mieszany z bawełną dosyć cienką. Tyle, że no, ten element jest wykonany górny z jednej warstwy. Tutaj widać spód. A już tutaj ta część czapki z 2 materiałów zszytych w tym i w tym miejscu. Także tu jest taka przestrzeń, w której może zebrać się trochę powietrza. Może jest to specjalnie zrobione, żeby chłodzić głowę. Tutaj za to rondo jest przeszyte 9 szwami dosyć mocnymi, przez co jest sztywne, ale można je też w dowolny sposób giąć. Ja tą czapkę czasami przechowuję po prostu zwiniętą w ten sposób i ona po rozprostowaniu nadal przytrzymuje swój kształt. Czasami nosimy je zwinięte w pagonie, pod pagonem w takiej formie i to też jej nie szkodzi, ona się nie odkształca. Dookoła jest przeszyta taką dosyć właściwie bardzo solidną taśmą i to właściwie jest jednym z bardziej ciekawych pomysłów tutaj, bo inne taśmy często się odpruwają, tu jest bardzo grube przeszycie. Ten szef jest całkiem potężny, także tutaj można instalować gałęzie, krzaki, kawałki trawy i to się nie urwie na pewno. No tutaj są te wentylatorki z takiej siateczki, jak mówiłem, jeden już mi się odpruł, musiałem walnąć jakąś gałęzią i one są z 4 stron, żeby troszeczkę z tej głowy odparowywało. Aczkolwiek z tym nie miałem jeszcze nigdy problemu, żeby mi ta głowa tutaj się przygrzała.
generalnie ta grubość ripstopu powoduje, że mamy bardzo fajny balans między wiatro-deszczoodpornością, a przewiewnością i oddychalnością. Także generalnie jest to czapka na cieplejsze dni, ona nie przygrzeje nam, żeby nam przygrzała porządnie, no to musielibyśmy włożyć pod nią jakąś polarową chustę, ale przez większość sezonu ona świetnie się spisuje, oprócz tych zimowych wyjść, gdzie już zakładam zupełnie co innego. Tu od dołu, jak mówiłem, jest sznurek, który ja generalnie noszę włożony tak, nie noszę go tak pod brodą, bo to wygląda za bardzo jakoś tak juniorsko, ale oczywiście jak wieje albo to trzeba, to się zakłada. No i tu jest ten stoperek z prawdziwej skórki. Mówię, to muszę sobie zaszyć. Teraz przechodząc do metki, mamy tutaj oczywiście podpis, mamy w oddziale wszyscy takie same rzeczy, więc trzeba podpisywać. Tag Gear by MMB. MMB to zdaje się jest firma holding, która skupia kilka innych brandów, które handlują rzeczami na innych rynkach niż wojskowe. Jungle Hat, czyli po niemiecku Jungle Hat, Bunny Hat, numer artykułu, materiały, pranie w 30 stopniach, coś tam. Generalnie nic specjalnego, można to prać. Rozmiar, mój tu jest akurat LK. Tu jest jeszcze jakaś dodatkowa metka z nazwiskiem i adresem, no ale wątpię, żeby to był adres kogokolwiek, kto używał, ponieważ kupiłem tą czapkę nową, więc może to jest akurat ktoś, kto uszył ją albo sprawdził i możemy teraz do niego napisać i powiedzieć, że zepsuła mi się tutaj wentylator i poproszę o naprawę. Także tak, to jest Bunny Hat. Inne kolory, w jakich występują, to są belgijski kamuflaż, śnieżny flektarn, vegetato, DPM, oliwka, czarny, szwedzki M90, pustynny flektar, duński flektar. I jeszcze podejrzewam, że kilka, których nie wymieniłem. Polecam serdecznie, przypominając wszystkim, że można znaleźć tańsze Bunny Haty i jeżeli ktoś nie używa cały czas, to na pewno z innym zastępstwem sobie da radę, aczkolwiek jest to jeden z moich ulubionych części sortu mundurowego mojego i ta czapka ma dla mnie jakieś specjalne, wyjątkowe znaczenie. Nie wiem, co w niej takiego jest, ale może to dlatego, że akurat ją kupiłem sobie jako taki deserek. Musiałem chyba za coś się wynagrodzić, za jakąś ciekawą wyprawę albo coś, bo stwierdziłem, że mogę sobie w końcu zasłużyć na dobrą czapkę. Także tak, prawdopodobnie nie będziemy pokazywać innych kamuflaży, chyba że będzie coś w nich innego ciekawego. Zobaczymy. Chętnie przedstawimy jakiś inny rodzaj Bunny Hata. Także oglądajcie dalej Szkołę Partyzantów. Odwiedzajcie nas na fejsie, klikajcie lajki, dodawajcie nas do subskrypcji na YouTubie. Jak nie macie konta na YouTubie, to załóżcie sobie takie. YouTube to jest bardzo fajna aplikacja, też społecznościowa. Zapraszamy do kolejnych odcinków, komentujcie, przekazujcie nam, co byście chcieli lub swoje uwagi. Pozdrawiam, do zobaczenia w następnym odcinku.